Marcin Held, Satoshi Ishii, Marcin Tybura. Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Czekaliśmy i się w końcu doczekaliśmy. Jan Błachowicz wylądował bezpiecznie w Polsce, wrócił z pasem, czyli tak jak marzyliśmy. Janku, dzień dobry. Dzień dobry. No tak, udało się po tam delikatnych przebojach, ale jesteśmy, także najważniejsze, cali, zdrowi i szczęśliwi. Pozwól w takim razie, że Cię dopytam o to, co się tam porobiło takiego, że Cię nie chcieli wypuścić ze Stanów. Już takim się spodobałeś, że już nie chcą Cię oddać Polakom? No to wygląda, wiesz, kiedyś nie dało się wylecieć do Stanów, teraz się nie da wylecieć. No nie, no przez są całe, wiesz, covidowe, dziwne obostrzenia, wiesz, które utrudniają życie. No był problem, wiesz, no ale w końcu finalnie, dzień później, ale jesteśmy. No, widziałam też wczoraj, że na lotnisku Twój przylot i przejście Twoje tak naprawdę na parking było zabezpieczane przez grubą ilość różnych strażników, policjantów. Rozumiem, że lotnisko zadbało o to, żebyście byli bezpieczni. No tak, można podziękować, tak, no byliśmy bezpieczni, tam wiesz, tam raczej by się nikt nie przedarł, ale i tak, no jakbyśmy wrócili w poniedziałek, to pewnie byłoby, wiesz, byłoby milej, bo podobno było trochę ludzi czekało, no a we wtorek już, my sami nie wiedzieliśmy do końca, kiedy wrócimy, czy wrócimy, jak wrócimy, więc, a też byliśmy, nie będę kłamał, bardzo zmęczeni, no bo to wiesz, 2 dni w podróży, no to ciężko byłoby, wiesz, wystać i z każdym gdzieś tam, wiesz, pionę zbić i zdjęcie, więc no tak miało być po prostu, trzeba to zaakceptować. Janku, czy da się porównać emocje po zdobyciu pasa z tymi emocjami po obronie pasa i to jeszcze z takim zawodnikiem jak Israel Adesanya? No da się, wiesz, tak, smakuje to troszeczkę lepiej, mi się wydaje teraz, wiesz dlaczego, bo jakby to, że zdobyłem ten pas, to było coś niesamowitego, ale teraz jakby przypieczętowałem to, wiesz, to mistrzostwo i jeszcze tak jak powiedziałeś, wiesz, z jednym z najlepszych bez podziału na kategorie wagowe, wiesz, no to taki jest, wiesz, ta kropeczka nad i taki dreszczyk po plecach idzie, jak o tym myślę, no nie? Także delikatnie cieszę się bardziej. Jasne. Do tej pory wychodziłeś do walk w większości będąc underdogiem. Widziałam już pierwsze takie potencjalne kursy, jakie mogą pojawić się na Twoją walkę z Gloverem Teixeirą, którego niejako namaściłeś na kolejnego swojego przeciwnika. No i w końcu nie jesteś underdogiem, tylko faworytem. Miło? Coś nowego. Wiesz, fajnie, no wiesz, cały czas coś się dzieje, coś innego się wydarzy. No ja mówię, ja na to nigdy nie patrzę, tak? Bo to jest dla ludzi, którzy stawiają, dla bookmacherów. Ja uważam, że w momencie, jak się drzwi oktagonu zamykają, no to już to wszystko nie ma znaczenia i jest, wiesz, 2 rywali, kto lepiej odrobił zadanie domowe, ten wygra. Na konferencji prasowej przed walką widziałam, że dziennikarze zagraniczni bardzo byli skupieni na wszystkich zawodnikach naokoło, poza Tobą. Jakie Ci towarzyszyły odczucia? Cieszyłeś się, że Cię nie pytają i możesz sobie posiedzieć i popatrzeć, czy raczej czułeś, że to jest właśnie też ta grupa ludzi, którym trzeba coś pokazać i udowodnić? Jakby nie rozmyślałem na ten temat. Siedziałem, czekałem, co się miało wydarzyć. No, jakieś jedno pytanie dostałem i tyle. Ogólnie chyba na tej konferencji mało pytań padło, więc jakby bez znaczenia. No, gdyby były, to bym odpowiadał, nie było, no to sobie siedziałem, czekałem, aż się skończy i tyle. Nastawiałeś się jakoś psychicznie na to, że Izzy może coś odwalić podczas tego Waszego stare-downu, czy raczej widziałeś, że od samego początku to jednak jest, nie ma takiego wyśmiewania, nie ma zaczepiania, nie ma jakichś takich właśnie akcji, które były na przykład z Paulo Costą? No, wydaje mi się, że od początku gdzieś tam się darzymy cały czas jakimś tam szacunkiem sportowym i raczej wiedziałem, że nie będzie nic zrobił, ale gdzieś tam, wiesz, mówię, jak coś odwali, no to będziemy gotowi, no to będziemy kontrować, tak? Ale nie odwalił, także fajnie. Znaczy fajnie, nie fajnie, no było tak, jak miało być, czyli sportowo z klasą, tak, przynajmniej tak, jak ja lubię, tak? No i się cieszę. 5 rund za Tobą z jednym z topowych zawodników na świecie. Wiele osób sądziło przed tą walką, że to nawet właśnie Izzy jest tym najlepszym półciężkim na świecie, mimo że Ty już wtedy miałeś pas. No i tutaj chciałabym nawiązać, zanim przejdziemy do walki, do wypowiedzi Daniela Cormiera, który najwyraźniej nie może się do Ciebie przekonać. Niby Cię lubi, niby jesteś fajny, ale zawsze ktoś jest lepszy od Ciebie. Przedtem był Izzy, teraz znowu jest Jones. Mógłbyś to jakoś skomentować? Co to powiem Ci tak, że Jones był najlepszym półciężkim, on już nie jest najlepszym półciężkim. Gdyby chciał być najlepszym półciężkim, musiałby wrócić do kategorii półciężkiej i się zmierzyć ze mną. Także ja jestem najlepszym półciężkim, a Daniel, wiesz co, ja już też zaczynam go tak traktować na zasadzie, że to jest trochę chyba fałszywy chłop i to bardzo.
Bo z jednej strony tutaj, wiesz, jest okej, a później jak doszły mnie słuchy, że bardzo stronniczy komentarz, jakby w ogóle mnie w tej walce nie było, jakby Easy tylko walkę z cieniem robił, sam ze sobą, wiesz. Także okej, niech sobie jest, wiesz, no, będę krzyżował ich plany dalej. Jasne. No to a propos krzyżowania planów, najpierw może ta walka 5 rund z Izraelem Adesanią. Powiedz, jaki był plan na tą walkę i co z tego planu udało się zrealizować, a czego nie udało się zrealizować? No wiesz, nie udało się skończyć przed czasem przede wszystkim. Mniej więcej inaczej, no tam trenerzy mówili, że było, wiesz, że założenia wykonane, wiesz, w 100%. Tak, no walczyliśmy na tyle, na ile nam pozwolił rywal. Ja osobiście, bo jak jeszcze też nie rozmawiałem z trenerami, nie analizowaliśmy jej tak szczegółowo tej walki, to jeszcze na to przyjdzie czas. Ja jestem osobą, która jest krytyczna do samego siebie i uważam, że mogłem, wiesz, szybciej ruszyć w te zapasy, szybciej go obalać, więcej boksować, mocniej boksować, więcej tej presji narzucić, no ale wiesz, gdzieś tam próbowałem go obalić, nie dało się na początku, no to też nie jest, wiesz, chłop spod żabki, tylko no, czołowy zawodnik na świecie, no nie, także walczyłem na tyle, na ile mi pozwolił. Musiałem go uśpić, musiałem troszeczkę, wiesz, wyczekać ten odpowiedni moment, żeby w końcu zapaśniczo gdzieś tam zacząć się z nim, wiesz, męczyć, żeby zacząć po prostu walczyć zapaśniczo z nim. No i przyszło to dopiero tak skutecznie w 4. rundzie, chociaż gdzieś tam były już próby wcześniej obalenia, no ale wiesz, sprytnie z nich się uwalniał, więc no ale też wiesz, no boks wchodził, te ciosy widziałem, że robią na nim wrażenie, ja się też cieszę z tego, że wiesz, że te wszystkie kopnięcia, które zadał, tak naprawdę wszystko poszło praktycznie w 90% na blok, więc nie dałem sobie rozbić tej nogi, jak to widzieliśmy, czy właśnie z Kostą, czy z Romero, gdzie tam później ledwie chodzili, no nie? Także z tego jestem zadowolony. No i mówię, no wynik dla mnie jest najważniejszy wynik, że walka wygrana. Tak jak mówię, walki jeszcze nie widziałem, ale podobno, że walka nie była, że była fajna w dobrym tempie, więc też się cieszę, że też wyciągam z tego pozytywny wniosek, że 25 minut przewalczone, wiesz, z takim rywalem, fajnie. To jeszcze jedno pytanie o Easy'ego. Jak mocno na tle twoich byłych rywali bije Izrael Adesanya? Kopie bardzo mocno. Ręce takie były, wiesz, mocne, ale nie, wiesz, nie. Ale miałem mocniejszych, jeśli chodzi o boks, ale kopał naprawdę, wiesz, i kopał, wiesz, no kopy miał naprawdę fajne, bo i wiesz, i takie zaskakujące, i te obrotówki, i bardzo wysoko kopał po zwodzie, także nogami mega mocno pracował. Dana White po gali podczas konferencji prasowej opowiedział tę waszą krótką wymianę zdań w klatce. Powiedział, nie wiem czemu Janek uważa, że ja w niego nie wierzyłem, przecież ja w niego wierzyłem, nie wiem w ogóle o co mu chodzi. Dana White nigdy nie wie o co chodzi, wiadomo. Więc powiedz, jaki miała przebieg ta rozmowa i czy ty po prostu chciałeś, nie wiem, jemu powiedzieć, stary, to jestem ja, uwierz we mnie po prostu wreszcie. W zasadzie tam nie było żadnego, wiesz, że ja chciałem jakąś szpilę wbić czy coś, tak jak jakaś burza z tego wynikła. Po prostu na zasadzie, ty co, nie wierzyłeś we mnie, a wygrałem, wiesz, no i tyle, nie? Jasne. A dalsza część rozmowy to była po prostu podziękowanie, że wiesz, że wykonuje zajebistą robotę, że my podczas tej całej, wiesz, chorej sytuacji na świecie mamy, wiesz, możemy raz, że spełniać swoje marzenie i uprawiać sport, który kochamy, a 2 zarabiać pieniądze, więc no i po prostu podziękowałem no i koniec. Jasne. End of story, wiesz. End of story. No. Okej. Widziałam też tweeta Dominika Durniata, który zapowiedział, że podobno UFC już się do ciebie odzywało z pytaniem, kiedy możesz wrócić do klatki. Jaki jest plan w takim razie Jana Błachowicza na powrót do klatki? No to już mówiłem wcześniej, że to chyba wszyscy wiedzą, że jakieś pół roku i dopiero wtedy, no nie? Także na dzisiaj, a jak to będzie, wiesz, za miesiąc, jak to może się ulec zmianie, ale plan taki jest pierwotny, żeby, wiesz, teraz spędzić czas z rodziną, z synem, z narzeczoną, odwdzięczyć się za całe, wiesz, za to, co dla mnie zrobiła, jako moja narzeczona i matka syna, jako moja menadżerka, bo wykona dużo pracy, kawał dobrej roboty, czego, wiesz, też nie widać, tylko, wiesz, no bo tej pracy nie widać, to ja ją widzę, ale nikt poza tym, no nie, tak naprawdę, tak mi się wydaje. Tak jak na przykład ludzie nie widzą, jak zawodnik trenuje, tylko widzą, wiesz, sam moment walki, no to tutaj też tego nie widać, a my mieliśmy przygotowane od A do Z na tip-top, jak zawsze zresztą, także teraz czas dla nich odwdzięczyć. Czy widzisz potencjał w Aleksandarze Rakiczu na twojego następnego przeciwnika, czy raczej trzymasz się wersji, że Glover zasłużył i to Glover powinien tę walkę dostać? Glover, jeżeli Glover zechce czekać bo on ile ważył, ze 3 miesiące temu walczył, więc jakby teraz jeszcze miał poczekać pół roku, no to ma praktycznie 9 miesięcy bez walki, czy będzie chciał tyle czekać, czy nie, to już jest pytanie do niego. Jeżeli będzie chciał czekać, no to on, jeżeli nie, może zawalczyć, nie wiem, z Rakiczem i jak mu się noga powinie, no to się ta układanka zmieni, tak? Także zresztą zobaczymy, co tam UFC jeszcze wymyśli, no to tam jeszcze, wiesz,
mogą być różne roszady, także zobaczymy. Ale jakby on jest taki dla mnie na 99% pewny, że to będzie on. Więc ostatnie pytanie ode mnie. Na zagranicznych grupach, jak tak sobie śledzę wątki Ciebie dotyczące, mnóstwo osób przekonało się do tego, że jednak Jan Błachowicz jest najlepszym półciężkim na świecie i już wymyślają Ci walki w wadze wyżej. Jak Ty się widzisz w wadze wyżej za ile lat? Bo wiem, że mówiłeś, że to jeszcze nie No teraz. nie teraz, ja tak myślę, że na spokojnie 2-3 lata i dopiero do wagi ciężkiej. Jasne. Janku, serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Chciałabym, jeżeli możesz, żebyś pozdrowił wszystkich polskich fanów, którzy Tobie tak pięknie kibicowali i tak mocno klikali w te nasze newsy na temat Twojego zwycięstwa. No oczywiście, że dziękuję za wsparcie, za doping, za wysłaną energię po raz kolejny. I co? I mam nadzieję, że za jakiś czas znowu będziemy razem mogli świętować, wy nad ranem, ja wieczorem, kolejną walkę, wspólne emocje. Oby jak najwięcej takich momentów dla nas było wszystkich. Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam. Panie i Panowie, duma Polski, Jan Błachowicz, mistrz UFC po pierwszej obronie. Gratulacje i dziękujemy. Dziękuję bardzo.